Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj dzień tygodnia jest jaki? Wtorek jest dzisiaj. Jestem już bardzo zmęczona po kilku godzinach pracy, ale muszę się z Wami podzielić dzisiaj tym, co przeszłam dziś w nocy. Stanęłam sobie na tej zatoczce, tutaj, bo pojawiły się w nocy zorze. Druga, trzecia godzina była, gdzieś pojawiły się zorze, więc ja zadowolona, ukochana, że są zorze, wzięłam szybko aparat, statyw, wyskoczyłam sobie przed aniołka, robię sobie zdjęcia, robię jedno, drugie, trzecie, coś mi tutaj ustawiam sobie, jeszcze takie kiepskie zorze były, coś musiałam troszeczkę pozmienić ustawienie aparatu i tak się nagle odwracam, patrzę, a tam w krzakach oczy świecące idą w moim kierunku. Ja nie mogę. Powiem Wam, że teraz już jestem zmęczona i już ochłonęłam, ale tak szybko w ciężarówce chyba się jeszcze nigdy w życiu nie znalazłam jak wtedy. Oczy świecące, właśnie muszę sobie mikrofon poprawić, jedziemy dalej. Oczy świecące jak na polskie warunki. To oczywiście nic wielkiego, nie? Nic sobie się można było bać. Ale na te tutejsze warunki, na tą dziką przyrodę, proszę Państwa, tutaj świecące oczy, które sobie tak szły w trawie, bezszelestnie, bo zgasiłam auto, to był ten błąd, który popełniłam. Zgasiłam silnik, gdy wjeżdża się w tereny dzikich zwierząt, nie gasi się silnika z tego względu, że trzeba robić hałas cały czas, tak żeby zwierzyna dzika nie podchodziła zbyt blisko. Ja zgasiłam auto, bo potrzebowałam w końcu trochę odpocząć, potrzebowałam trochę ciszy i stwierdziłam, a w sumie jak jakieś zwierzątko będzie szło, typu niedźwiedź albo łoś, no to będę słyszała, nie? Ale w sumie to nie pomyślałam o pumach. Tutaj są pumy. To jest chyba jak dla nas tutaj chyba najniebezpieczniejsze zwierzę. To jest bezszelestne. Puma sobie wyskakuje Puma wyskakuje z miejsca na 6 metrów, atakuje od tyłu. Ja byłam dokładnie tak właśnie tyłem odwrócona do tego zwierzątka i myślę, że to była puma, bo było całkowicie bezszelestne. W ogóle nie słyszałam tego zwierzątka, tylko mam taki już... Mam cały czas na tyle głowy to, co mi powiedzieli tutaj wszyscy kierowcy, którzy jeżdżą po tych lasach, bo jesteśmy w środku wielkiego lasu. Jeżdżą tutaj owszem ciężarówki i tak dalej, ale w nocy ruch jest o wiele mniejszy, więc ta zwierzyna sobie chodzi normalnie po drodze, gdzie tam mi pasuje, gdzie potrzebuje. Więc tak mi chłopaki mówili, że pamiętaj, jak będziesz w nocy zakładać łańcuchy, to latarką co chwileczkę dookoła świeć po krzakach, czy tam się jakieś oczy nie świecą. No i wiecie co, jak się dzisiaj odwróciłam i zobaczyłam te świecące oczy, to masakra. Że to jakaś była, bo już myślę, że to była albo niedźwiedź, że to była albo puma, albo niedźwiedź. Niedźwiedź to raczej nie był z tego względu, że... Kanał ustawiony ma. Niedźwiedź to nie mógł być, bo niedźwiedź nie był taki bezszelestny, a to było coś super ciche i sobie tak szło wzdłuż tej całej zatoczki, ale jeszcze w trawie i się patrzyło na mnie. Ale spieprzałam. Jezu, jak spieprzałam. No, także być może dzisiaj uniknęłam śmierci. Jakby mnie puma zaatakowała, pumy atakują od tyłu swoją ofiarę, łapią tutaj za szyję. Jak taka złapie puma za szyję, no to od razu już... No co? No, nawet bym nie wiedziała, co się ze mną stało. Ach, Jezu. Ja to po prostu mam szczęście w życiu, wiecie. Głupi to ma zawsze szczęście, inaczej tego się nie da określić. No, a druga rzecz to jest taka, że powiem Wam, że zmęczenie mi się daje we znaki. Ta praca jest... Sama praca w sobie to jest najprostsza praca, jaką wykonywałam w swojej karierze, tak naprawdę. Nie ma tu nic takiego skomplikowanego, nie ma nic takiego trudnego. Technika jazdy jest potrzebna, ciężko się jeździ po tych błotach. Droga się zmienia. W ciągu dnia robię średnio dwa kursy tą samą drogą, ale droga jest kompletnie inna.
i w jedną stronę i w drugą stronę. Cały czas się zmienia. Jest straszliwie dziurawa. Cały czas jeżdżą po niej gradery, takie jakby, ja wiem, pługi, nie pługi. U nas nie widziałam takich maszyn. No pewnie gdzieś są, tylko ja po prostu nigdy nie miałam w Europie z nimi do czynienia. Są takie jakby pługi, ale nie na ciężarówkach, tylko jakieś takie jakby spychy, tylko że mają takie ostrze, które idzie pod kątem, tak jak w pługu. Tylko właśnie to jest ostre, dużo bardziej ostre to ostrze i kierowca ma go pod sobą to ostrze. Także cały czas, bo ta droga tutaj to jest taki żwir, błoto, mieszanka wszystkiego udeptane. To miejscami wygląda jakby to był asfalt, ale tutaj nie ma gdzie asfaltu, także no i że tutaj ciężkie zestawy, 63,5 tony, więc to, no wiadomo, że ta droga się cały czas poddaje. Kurde. Nie lubię jeździć w dzień, bo jak słońce świeci od góry, jak się światło pada od góry, to te dziury są, no człowiek widzi z daleka, że są jakieś nierówności. Są dziury, ale ciężko jest określić, jak głęboka ta dziura jest. Przed każdą dziurką się nie da hamować, bo ta droga jest cała dziurawa. Także jeżdżę cały czas te gradery, cały czas to równają, ale te dziury cały czas wypadają. I powiem wam szczerze, że dzisiaj zrobiłam, dzisiaj świetnie przyszła praca, rozładunki, załadunki, po prostu wszystko z lotu. I z tego względu udało mi się jeszcze załadować jeszcze dodatkowy, kolejny run, kolejny ładunek. I powiem wam, że już mam takie schizy, że mi po prostu zawieszenie się rozsypało w traku. Ciężarówki tutaj, nie ma dnia, żeby tutaj jakaś ciężarówka nie padła. To jest teren super ciężki. Mówili zawsze, że Fox Creek jest właśnie takim ciężkim terenem. Przejechałam tutaj, jest cały czas sucho, bo sobie myślę, no dobra, dziurawa jest dziurawo. Ale... wait. Empty train turning to Tony Main. No ale myślę, no dobra, jest zawrót, to musi być dziurawa, prawda? Ale powiem wam szczerze, że tak jak na Ice Road jeździłam przez 2 miesiące, muszę zmienić kanał, jeździłam przez 2 miesiące i nie zdawałam sobie sprawy, że ciało tak straszliwie cierpi. I tak tutaj sobie cały czas mówiłam, że jest luz, że nie ma, że w ogóle że się nie męczy, nie? Ale powiem wam, że dzisiaj po praktycznie 13 godzin jazdy, ponad 13 godzin jazdy jest zgodne z prawem. Także wczoraj zaczęłam pracę przed 6 po południu, teraz godzina 7, no mam jeszcze jakieś 40 minut jazdy. Tylko w tym miałam jeszcze załadunki, rozładunki, ale tak wam powiedziałam, szło to wszystko dzisiaj bardzo sprawnie. W każdym razie po tej dzisiejszej nocce, po tych dziurach, wertepach jestem tak zmęczona, że naprawdę jak wyjechałam na drogę, to pierwsze mi się wydawało, że mi coś auto hamuje. Później mi się jechałam na pusto, mi się wydawało, że całkowicie auto mi osłabło. Już naprawdę mam schizy jakieś. Tak mi się zmęczenie i jazda po tych wertepach, takich ciągłych wibracjach. Człowiek tego nie rozumie, dopóki nie jeździ jakby na takich warunkach, takich ciągłych wibracjach, gdzie tak się cały czas trzęsie, a za chwilkę jeszcze wali w jakąś dziurę. A po prostu boli dzisiaj mnie kręgosłup w miejscu, gdzie mnie nie bolał jeszcze, raczej nigdy. Boli mnie tak w odcinku piersiowym, może troszeczkę niżej niż piersiowym. Ćwiczę ostatnio, więc nie boli mnie na dole. Tak, przed Ice Road dużo, 2-3 miesiące ćwiczyłam mocno brzuch, więc na Ice Road nie miałam żadnego problemu praktycznie z kręgosłupem. Później się trochę opuściłam w ćwiczeniach, więc jak tutaj przyjechałam, od razu mnie kręgosłup zaczął boleć u dołu w odcinku lędźwiowym, jak to kierowców. Więc zaczęłam ćwiczyć i od razu też mi przeszedł ten ból, ale teraz mnie boli gdzie indziej. Empty train one. Więc tak wam chciałam opowiedzieć o mojej pracy. Chyba się rozgadałam na koniec dnia. Pomimo tego, że dzień się dopiero zaczyna. Ale przede wszystkim chciałam wam opowiedzieć o tym kocie. Ja myślę, że to był kot. Ja myślę, że w ostatniej sekundzie się odwróciłam, bo ten kot chyba sobie tak nie chodził. Te koty jak sobie tak chodzą wokół ofiary, no to po to, żeby ją zjeść, nie?
Jezu, ale te oczy jak zobaczyłam. Nie zastanawiałam się co to, jak to, nie zaglądałam. Czy temu zdjęcie może bym mogła zrobić? Czy uciekać, czy nie? Czy to groźne, czy nie groźne? Ja od razu byłam w aucie. Jakie ja? Przyjadę na kamp. Zjem śniadanko albo i nie, ale to lepiej, żeby pójść z pustym żołądkiem spać niż z pełnym. Chyba nie. Miałam dzisiaj w ogóle już reset robić, bo zobaczyłam na moim urządzeniu, że miałam 58 godzin wyjechanych, czyli teraz już będę mieć jakieś 63. W Kanadzie jest tak, że na 7 dni jest 70 godzin jazdy z pracą. Tutaj jazda i praca, wszystko jest włożone w jeden worek, więc 70 godzin na 7 dni. Jak przekroczę to, dobijam do 70 godzin, trzeba zrobić reset, który trwa tutaj 36 godzin, czyli po naszemu weekend. No i to kasuje wszystkie godziny i się później zaczyna wszystko od nowa. Szybę umyłam, tutaj widzicie chyba kawałek. No, a przez to, że ja czasami tutaj się czeka godzinami na rozładunek i te wszystkie oczekiwania na rozładunek ja robię jakby po naszemu na pauzie, nie na młotkach. Czy to po angielsku, tutaj oni to mówią po amerykański on duty, ale to wszystko robię off duty. Także tak jakby na ten 7 dni codziennie zaoszczędziłam po kilka godzin i z tego mi wyszło, że już mi się zaczynają kasować godziny. Tutaj jest jeszcze coś takiego, że po tych 7 godzinach jest tak jakby, no, cykl ma 7 dni i jak już wchodzi na 8 dzień, to godziny z tego mojego jakby pierwszego dnia się kasują, czyli jak miałam na przykład tego pierwszego dnia wyjechane załóżmy 10 godzin, to 8 dnia mi od tych godzin, które już mam tak całościowo wyjechane, odejmuje się 10 godzin. No i właśnie w tym przypadku mi się odejmie akurat coś 9,5 godziny, także mam na dzisiaj bodajże 6 godzin, po północy mi wskoczy 9, także mogę jeszcze jeden dzień przepracować, także przepracuję. No i później zobaczymy, jak mi się te godziny będą kasować, bo codziennie nie zaczynam aż tak regularnie. Zobaczymy, czy będzie mi wystarczająco dużo się kasować, żebym mogła sobie jeszcze tak jeździć bez resetu. No i to by było tyle. O Jezu, chyba przekroczyłam kilometry, gdzie zawołałam. Czy ja wołałam już dwójkę, czy nie? Chyba nie. Jezu, jakie tutaj zwierzątka po drodze biegają. Empty train 3. Wiecie, że ja teraz jadę 25 na godzinę, bo już nie jestem w stanie znieść tych dziur i hamowania. A mój zestaw waży 63 tony. No i kurde... Ja już po prostu nie dam rady hamować cały czas. Przyspieszać i hamować, jak hamulce, jak to wszystko cierpi na tym, jest to nowe auto, a już się rozkokotało. Jeżdżę tak ostrożnie, jak się tylko da, ale po prostu w tych warunkach nie da się oszczędzić sprzętu. I za takie pieniądze, jak tutaj płacą, to powiem Wam, że to już chyba nie jest ten biznes dawniej amerykański. No na pewno nie jest, bo kurde, bo wiem, jakie są stawki, ile auto zarabia. Także powiem Wam, że fokusów na tym rzeczywiście nie mam na tyle, na ile to auto tutaj niszczeje, bo powiem Wam, że jeździłam tym autem przez jakiś czas po highwayu, czyli tam wiecie, takie trasy zwykłe autostradowe i nie było żadnych po prostu śladu znaku, że tak powiem. A tutaj 2 tygodnie na tej drodze, takiej ciężkiej drodze, 80 km w jedną stronę, także dziennie jakieś ponad 300 na właśnie takiej drodze. Ja teraz jadę takim lepszym odcinkiem, wiecie? Są odcinki, gdzie są naprawdę zniszczone i gdzie po prostu jakieś podłoże jest kiepskie, bo cały czas pracują na tej drodze, cały czas pracują, cały czas wyrównują, ale to jest syzyfowa praca. Jednego dnia zrobią, a wieczorem już jest lipa.
Także niszczyli tu sprzęt straszliwie. Ja tak wcale nie czułam po sobie żadnego zmęczenia, ale dzisiaj właśnie do mnie dotarło, że skoro sprzęt tak dostaje w dupę straszliwie, że mi co chwilkę gdzieś tam się coś odkręca, ja tylko chodzę i zaglądam, jak mam te half fendery, czyli te takie metalowe, aluminiowe, metalowe to są, nie wiem, jakiego stalowe, jakieś, Jezu. Empty train for... Mają takie podpórki z płaskowników, to już po prostu spawy puściły. Błotniki odpadają, wszystko się tutaj rozkręca, tutaj z przodu też mi podpadały rzeczy, po prostu wszystko się rozkręca, wszystko tak lata, 2 tygodnie tylko. I tak sobie myślę, skoro takie nowe auto, nowa ciężarówka, fabrycznie wszystko zrobione, gubi części, to co się ze mną dzieje tutaj? Co się dzieje z moim ciałem? Co się musi dziać? Ja tego na razie nie czuję, bo jestem tak nastawiona jak po prostu koń do rożkarza. Praca. Obrót ma być taki dziurawy, ma być wyboisty i tak dalej. Ma być ciężko, bo wiadomo, że taka jest praca. I nie zwracam wcale uwagi na to, że moje ciało się tu psuje, ale powiem wam dzisiaj, że jak już zaczęłam mieć takie schizy, że jak już w którymś momencie jechałam i mogłabym przysiąc, że po prostu nie mam powietrza w poduszkach i że mam w ogóle powietrze spuszczone z zawieszenia, to sobie pomyślałam, no to ładnie. To ładnie to wpływa na mnie, że ja już bym mogła przysiąść, że po prostu auto pada, nie? No ale ono wcale nie pada, to jest auto stworzone do tego, ono jest mocne i nie ma prawa się poddać. Ale potrzebuję odpocząć. No zdecydowanie. Empty train 5. Buzio, prysznic. To jest fajne. Jedna rzecz, która jest bardzo fajna w tej pracy, w tym konkretnym terenie, to jest to, że wysyłają nas wszystkich tutaj do kampu. Także po pracy mam jedzenie gotowe, zrobione za darmo, do wyboru, do koloru. Zawsze kilka opcji, mam swój pokój, mam swoją łazienkę. Dla pracy kierowcy to jest po prostu luksus, to jest po prostu pełen luksus. No to jest bardzo fajne, bo jednak jak się tutaj w tych terenach często zakłada łańcuchy, jak się robi mokro. Także po takim dniu zakładania łańcuchów przyjechać i mieć możliwość wykąpania się, to jest po prostu na wagę złota. Ja póki co tylko raz zakładałam łańcuchy. 2 czy 3 dni temu była taka pogoda, że no już kazali, już poszły oficjalne wiadomości, że jest obowiązek zakładania łańcuchów. No ale gdy ja dostałam wiadomość, to akurat zajechałam na parking, gdzie jest tak jakby parking oczekiwania na to, aż wywołają daną ciężarówkę na wjazd na pole naftowe. Także dalszy odcinek już był, na dalszym odcinku nie było wymagane zakładanie łańcuchów, więc udało mi się, nie? Udało mi się, już wiedziałam, że to tak będzie, bo tyle co tyle wyjechałam pod 8 Hill, pod 8 górę, ale udało mi się, na blokadach wyjechałam. Ale wiedziałam, że co niektórzy ze słabszymi autami nie wyjadą. No i rzeczywiście tamtej nocy holownik jeździł tam i z powrotem, słyszałam na radiu. Musiałam trochę czekać, więc słyszałam, jak co chwilkę go wołali. No ale w sumie ta droga była dalej tak rozwalona, że normalnie tutaj działa to tak, że gdy jest wystawiony obowiązek zakładania łańcuchów i kierowca zignoruje ten nakaz zakładania łańcuchów i nie założy łańcuchów i gdy zdarzy mu się, że mu się pośliźnie noga,
a dokładnie to koło, i wpadnie do rowu, czy no, stanie pod górę, czy cokolwiek, stanie się coś takiego, że będzie potrzebował pomocy tego holownika, to w takim wypadku, gdy on zignorował odgórny nakaz, to owszem, holownik go wyciągnie, ale obciąży firmę kosztami pomocy. A jeżeli kierowca ma założone łańcuchy, tak jak jest to wszystko wymagane, a mimo wszystko, no ale jeżeli to będzie typowo z winy kierowcy popełni błąd i załóżmy, że wpakuje się do tego rowu, cokolwiek by nie było, to czy nawet się położy na bok. Tutaj są takie miejsca, gdzie kierowcy mówią, że bez łańcuchów idzie się jak na sankach w dół. To wszystko, to cała operacja holowania, cała operacja wyciągania, wszystko odbywa się na koszt tej tutaj głównej firmy i kierowca nie ponosi. Kierowca i jego firma, która go zatrudnia, nie ponosi konsekwencji z tego względu, no bo warunki potrafią się tutaj mega ciężkie. A właśnie tej ostatniej nocy, przedostatniej nocy, już nie pamiętam kiedy to było, wiecie jak to jest w trakcie, człowiek nigdy nie ogarnia jaki dzień tygodnia, co jest, tylko żyje według tachografu. No i w każdym razie tamtej nocy właśnie holownik wyciągał i nie zważając na to, czy kierowca ma założone łańcuchy, czy nie ma założone. I nikt nie miał założonych łańcuchów, bo ta ósemka była tak strasznie zryta, że gdyby założyli łańcuchy, to byłoby jeszcze gorzej. Ta droga już by była tak kompletnie nie do wyjechania, że musieliby zamknąć na jakiś czas i dużo więcej popracować dla nich, także dlatego odpuścili te łańcuchy, bo to by zrobiło jeszcze tego gorszą robotę. Tak wam gadam. Wytrwają tylko najsilniejsi, najbardziej zainteresowani, albo tacy, którzy po prostu chcą się odstresować trochę i posłuchać, jak się pracuje gdzie indziej, być może w zupełnie innym zawodzie. Dlatego jeżeli jeszcze tutaj jesteś, to gratuluję. A ja tak jakoś gadam i mi kilometry uciekają. Już jestem na 8 kilometrze, na 19 kilometrze jest kamp, także jeszcze 12 kilometrów. Ja to już muszę skończyć to gadanie, bo 12 kilometrów to jest jeszcze tutaj, wiecie. 12 kilometrów to jest pół godziny jazdy. W takich warunkach nie jadę szybciej, bo szkoda mi auta. Straszliwie mi szkoda. 20 km na godzinę, ale tak wybija. Przy większej prędkości z 42 tonami na palce to po prostu mi się wydaje, że to zawieszenie to tak się może rozkraczyć, mimo tego, że jest naprawdę mocne, ale widzę, co tu się dzieje, jak się auto rozpuszcza. Teraz jesteśmy jeszcze w takim odcinku, gdzie droga jest równa i są dziury. Dalszy odcinek jest taki, że ta droga jest taka, jakby się jechało po tarce. Także jedzie się po tak jakby falach, non stop. Niektóre są takie, że tak się człowiek czuje, jakby był na teście zawieszenia. Inne są takie, że są tak bardzo wysokie, że jak się auto rozpuszcza, to po prostu masakra. I taka to jest droga, taki to jest obrót. Szczerze powiedziawszy, trochę inaczej sobie wyobrażałam ten obrót. Dobra, inaczej myślałam, że to będzie jazda raczej w takim głębokim błocie i że te drogi będą dużo cięższe, dużo gorsze. Także w sumie to jestem pozytywnie zaskoczona tymi drogami. Według mnie jest naprawdę dobrze. No, są dziury, są wertepy. No, muszą być, to jest obrót. Jaka droga wytrzyma tyle ciężarówek dziennych z takimi ładunkami. Faktem jest, że tutaj nikt nie jeździ przeważony, bo waga nie załaduje więcej.
tylko powiedzieć dwie rzeczy, a już gadam z pół godziny. Muszę się komuś wygadać. A skoro już tak jadę, jeszcze kamery nie mogę wyłączyć totalnie. To wam jeszcze opowiem o kulturze jazdy tutaj. O Jezu, właśnie. Słyszeliście to? Na polach naftowych. Otóż na to jedno pole konkretne, gdzie ja teraz jeżdżę non stop, jeżdżą dwie firmy zaopatrują pole w piasek. Nasza firma Houston i druga firma Black Eagle. W zasadzie miałam pracować pierwszy do tej firmy Black Eagle, ale tam coś strasznie długo przetwarzali moje dokumenty i po prostu za długo to trwało. No i w każdym razie kultura jazdy jest tutaj taka między kierowcami, że jak słyszycie, cały czas ja tutaj nadaję, znaczy nie cały czas, tylko są takie kilometry, na drodze cały czas są wystawione znaczki z kilometrami i pod niektórymi kilometrami jest napisane, że trzeba zawołać na radiu, że jest się na takim kilometrze. Także kierowcy tutaj bardzo są wszyscy życzliwi dla siebie wzajemnie, pomimo tego, że jesteśmy konkurencją, ale kierowcy są życzliwi dla siebie. Co chwilkę tutaj ktoś się psuje, bo ta droga jest, ona nie wygląda, ale ta droga jest zabójcza. Ciężarówek jest po prostu zabójcza. Tutaj codziennie pada jakaś ciężarówka. I stoi, przyjeżdża serwis albo w ogóle ją zwożą, bo już jest tak źle. Także zawsze, gdy ktoś stanie, zawsze się pytają na radiu, zawsze stają, zawsze jeden drugiego się zapyta, czy co się stało, czy potrzebuje pomocy, czy ma narzędzia, czy może mu pomóc, bo on coś tam ma i zawsze może spróbować pomóc i tak dalej, i tak dalej. To jest coś w tym stylu, jak było dawniej między kierowcami. Empty Train 11. Także powiem wam, że nawet ja wczoraj w nocy stanęłam na drodze na takim szerszym odcinku, wyskoczyłam zrobić kilka zdjęć, bo były zorze. I gdy wiadomo, że gdy już widziałam światła, że ktoś wjeżdża, także wskoczyłam do auta. Także kierowca się zatrzymał, pomimo tego, że był z tej konkurencyjnej firmy. Zatrzymał się, zapytał, czy coś się stało, czy wszystko w porządku jest u mnie. Powiedziałam, że tak, wszystko ok, że może jechać. Powiedział jeszcze, pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na pomoc. Czy ktoś, to ci zawsze pomogę. I tutaj wiecie co, wszyscy są tacy. I pewnie większość z was pomyśli sobie, że to kwestia z tego, że jestem kobietą, to nie jest tak, bo widzę, że kierowcy stoją, to inni się zatrzymują i się pytają, czy nie potrzebują pomocy i tak dalej, i tak dalej. Jest tutaj kultura w tej części Kanady takiej pracy w bardzo ciężkich warunkach, gdzie jeden na drugiego musi liczyć, pomimo tego, że tutaj wszyscy wożą narzędzia jakieś tam, to zawsze może być coś takiego, że akurat może człowiekowi brakować. I akurat teraz jest lato, warunki są dobre, nawet jak komuś auto padnie, to nie zamarznie, to nie jest zima. Zamknie się, to jest szansa, że nie przyjdzie żaden niedźwiedź, nie będzie się do niego włamywać. Empty Train 12. Także nie ma żadnego zagrożenia życia, tak jak jest w zimie. Ale widzicie, tak czy tak zawsze się każdy zapyta, zatrzyma, jest gotowy stanąć i naprawdę pomóc. I wiecie co? Wydaje mi się, że wynika to z tego częściowo, że właśnie po pierwsze jest tutaj bardzo dużo ludzi, bardzo wielu kierowców, którzy tutaj jeżdżą, to są jacyś tacy farmerzy, to są kierowcy z rodzin farmerskich, nauczeni ciężkiej pracy i tak dalej i jakoś takie nauczeni wzajemnej pomocy. No fakt,
kolejna sprawa to jest taka, że warunki tutaj są rzeczywiście ciężkie przez większość czasu w roku. Także teraz lato jest najłatwiej, nie ma zagrożenia żadnego życia, ale w zimie jak najbardziej jest. Dlatego jest jakaś taka kultura, że jak stoi ktoś, to trzeba pójść sprawdzić, czy on tam nie zamarza, czy jest wszystko dobrze. I kolejna kwestia jest taka, że tutaj bardzo wielu kierowców jeździ tutaj na godziny, także mogą sobie pozwolić też na to, żeby stanąć i żeby się stracić jakiś tam swój czas, no bo wiedzą, że tak będą być zapłacone za to. Chociaż powiem Wam szczerze, że akurat kierowca, który jechał z tej konkurencyjnej firmy, oni płacą na akord, oni płacą za przewieziony ładunek, nie za godzinę, więc widzicie, tak czy tak, no to w sumie nie, tak sobie myślę teraz na żywo i mówię, że to jednak nie może wynikać z tego, bo widzicie, jeżeli kierowca ma płacone za ładunek, no to wiadomo, że goni, żeby jak najwięcej ładunków przewieźć. No mimo tego tak czy tak się zatrzymał, się zapytał, a przecież nie wiedział, czy ja jestem kobietą, czy nie. Jak się zatrzymywał, dopiero jak się zatrzymał, ja zaświeciłam światło, to on dopiero zobaczył. Więc to jest coś, co mi się podoba tutaj. I jeszcze jedna rzecz, którą Wam powiem, to jest taka, że na tym kampie mają kawę, która jest mocna i która działa. Jak na mnie kawa rzadko działa, tak powiem Wam szczerze, że raz na jakiś czas biorę sobie kawę, bo po prostu raz na jakiś czas mam ochotę na kawę. Ogólnie to staram się unikam picia kawy, bo wykupuję magnes i później jestem taka niedospana, nie mogę się obudzić i moje takie żyłki tutaj, te guziczki pod okiem bardzo mi pulsują, w ogóle w ciele czuję, że kawa na mnie źle wpływa, ale raz na jakiś czas, tak powiedzmy raz, 2 razy w tygodniu, jak mam ochotę, to się napiję. Czasami przez 2 tygodnie wcale nie piję, a później przychodzi mi ochotę, no i piję. W każdym razie w Kanadzie tutaj kawa zazwyczaj jest taka bardzo słaba. Bardzo słaba i w smaku, a w działaniach kompletnie zero. Na Ice Road jak byłam, to potrafiłam wypić 2 kawy dziennie. Już z nudów po prostu brałam dużo picia ze sobą i z nudów, żeby mieć coś innego poza herbatą z cytryną albo wodą, brałam właśnie sobie kawę i po tej kawie nic kompletnie, nic, żadnego działania, po prostu rozmaicenie smakowe. A po tej kawie powiem Wam, pół kawy nie ma spania. Pierwszy raz w życiu ta kawa tutaj na mnie działa. Pierwszy raz jestem w Kanadzie, trafiłam na kawę, która rzeczywiście działa. Także powiem Wam, że no, biorę sobie tak 3/4 tego kubka kawy, jak sobie mam ochotę wziąć kawę w trasę. Część się wyleje oczywiście, bo na tych wertepach trudno, żeby się nie wylało, ale no działam. Tak, teraz już kawy nie piję, bo bym nie zasnęła. Dla mnie to jest niewiarygodne, bo ja zawsze myślałam, że kawa działa tylko dla wybranych, a na mnie nigdy nie zadziała. A tu patrzcie, zadziałało. Także co Wam chciałam jeszcze powiedzieć, skoro już tak gadam tyle o tych polach naftowych, to jeszcze Wam powiem coś o tej pracy. Pewnie jesteście ciekawi, jak się tutaj zarabia na polach naftowych. Pola naftowe też mają swoją legendę zarobkową, tak samo jak Ice Road i gdzieś to ktoś mi nawet napisał w komentarzu, że kierowca na polu naftowym potrafi zarobić $1000 dziennie. No jest to fikcja, kiedyś tak być może było, ale tutaj w Kanadzie, tak samo jak i na całym świecie, już nigdzie, tak wiecie, ludzie, pracownicy im niżej pracują coraz więcej, a coraz mniej zarabiają. Wszystko idzie na samą górę. Korporacje wielkie ucinają stawki firmom transportowym, firmy transportowe ucinają stawki pracownikom, na końcu kierowcom i tutaj już też wcale nie ma takich pieniędzy wielkich na tym offroadzie. A oczywiście dalej są w miarę okej, nie? Jak porównuję na polskie zarobki, to są już całkiem spoko. Ja jeszcze nie dostałam pierwszej wypłaty, więc zobaczę.
Więc zobaczymy, jak to będzie naprawdę. Średnio tutaj kierowcy zarabiają 30 parę dolarów na godzinę. Od tego muszą zapłacić jeszcze jakieś tam, powiedzmy, 30% podatków plus minus. Także no de facto tak no nie więcej niż 30 dolarów. No dziennie mogą pracować 13-14 godzin. I wtedy wiecie, jak człowiek sobie tak liczy 13-14 godzin po 34, to dalej są zawaliste pieniądze. Tylko problem jest taki, że tutaj też firmy wcale nie płacą za te wszystkie godziny, które kierowca wypracuje. Także ja jestem bardzo ciekawa, jak będzie wyglądać moje rozliczenie. Póki co to dostałam rozliczenie tylko za jeden dzień, bo tak się akurat załapało. Więc z tego jednego dnia 14 godzin miałam wpisane pracy, w tym 4 godziny oczekiwania, tak zwane stand-by, za które tutaj też teoretycznie płacą. No ale właśnie te 4 godziny mi odcięli, także widzicie, że 14 godzin, jak płacą 10 godzin, to człowiek jest trochę rozczarowany. No i w sumie do koniec końców nie wiem, jak to się będzie zarabiać. Na pewno będzie się cały czas... No w sumie to już teraz też nie wiadomo, czy na pewno, bo odkąd Stany wprowadziły e-logi, czyli tak jakby po naszemu tachografy, stawki poszły mocno w górę. Także ktoś mi to ostatnio mówił, że i teraz na trasach, jak się złapie dobry kontrakt na highway, to można już zarobić tyle samo co tutaj, albo i więcej. No i auto się mniej męczy, człowiek też się mniej męczy, bo no, tak czy tak w swojej godzinie trzeba wyjechać, a jechać po równiutkiej autostradzie, a jechać po tych wertepach, to dla organizmu to jest wielka różnica. No ale tak czy tak, no jak rozmawiałam z kierowcami, no to tak średnio zarabiają, w zależności od tego właśnie, jak wygląda praca. Jak się długo czeka, no to wiadomo, że się zarabia, ale nie zarabia się tyle, gdy praca idzie fajnie, się cały czas jeździ, się załadowuje, rozładowuje się, jedzie dalej. Także zarobki tutaj są pomiędzy 6 a 9 tysięcy dolarów miesięcznie, więc no wiadomo, że dalej to jest dużo fajniej niż w Polsce, ale jak się rozmawia z ludźmi tutaj, którzy opowiadają, jak się dawniej zarabiało, no to dalej to już rzeczywiście jest, wszystko jest ucięte, bardzo mocno ucięte. Tak, na Ice Road było bardzo mocno ucięte. Tak samo i tutaj. Oczywiście nie narzekam, bo jak przyjadę do Polski i wymienię praktycznie razy 3, to dalej będę zadowolona. No ale tak wam po prostu opowiadam. Tyle się nagadałam, że aż mi bateria padła. Już właśnie w tej chwili wjeżdżam na kamp. Ojejku, jak fajnie. O Jezu, jak dojeżdżam, to już czuję, jak mnie kręgosłup boli, ale już mogę wyłączyć. No co, no tyle mi brakło. Ogrodzenie z drutem kolczastym, pod prądem. To wszystko przeciwko, znaczy nie przeciwko, tylko naprzeciw temu, żeby zwierzęta nie wchodziły. Na pewno by gdzieś tam coś poczuły dobrego dla siebie. O, jak pusto dzisiaj. A, bo dzienna zmiana już pracuje. Oh yes, I am. Thank you too. Jak się śmieje, bo ta pani chyba trochę Indianka, wiecie.
przez pierwsze kilka dni tutaj zaczęłam, gdy wysłali mnie na kamp, nie wiedziałam, czy codziennie będę zjeżdżać na ten kamp rzeczywiście, więc codziennie się meldowałam, codziennie się wymeldowywałam, gdy jechałam do pracy. I przez to ta pani musiała codziennie wpisać moje imię, nazwisko i wszystkie takie dane. Ona się nauczyła mojego imienia, już zaczęła zawsze sama wpisywać moje nazwisko, każdego dnia literka więcej. Ale za każdym razem się tak, jak wjeżdżałam z taką nadzieją, mówiła: wymeldowałaś się, czy już zostałaś zameldowana? Ja wymeldowałam się. I trzeba było od nowa się meldować. No a ja teraz właśnie już od kilku dni, jak stwierdziłam, że skoro tak zawsze ta praca jest tak układana, firma sobie życzy, żeby kierowcy spędzali pauzę na kampie, no to w zasadzie nie będę się wymeldowywać. Popytałam kierowców, niech się tutaj nie wymeldowuje, no to co ja się będę wymeldowywać tam i z powrotem, nosić swoje rzeczy. Skoro wszyscy tak robią, no to co ja będę inna się wyrywać. O jest. Zajechałam. Pauzę trzeba włączyć tutaj. W tym moim urządzeniu. Chociaż gdybym zapomniała włączyć pauzę, to nic by się absolutnie nie stało. Bo bodajże po kilku minutach nie działa i po kilku minutach automatycznie przeskoczy na młotki. Tak jakby, czyli on duty. A wielki plus tego urządzenia jest taki, tego iLoga, że mogę edytować ten czas, który nie jest jazdą, czyli wszystko poza tym, co nie jest jazdą, czyli młotki bo tutaj mamy pauzę podzieloną, czyli tak, mogę edytować młotki, mogę edytować sleeper berth i mogę edytować off-duty. Ten czas spędzony w sleeperze i czas ten off-duty to de facto no dalej jest pauza, tylko jest tutaj troszeczkę to rozgraniczone. W każdym razie to sobie mogę edytować, jak coś sobie zapomnę coś tam wcisnąć albo coś, to wchodzę, edytuję i zmieniam czas, zmieniam przestrzeń. Także to jest bardzo fajne w tym iLogu konkretnym. No dobrze, nagadałam się strasznie dużo do Was. Gdybyście mieli jakieś pytania, to zadawajcie mi pytania w komentarzach, jak najbardziej. W końcu już mam człowieka do robienia napisów po angielsku, także mam teraz motywację, żeby kręcić codziennie filmy, żeby je szybciutko składać, żeby je szybciutko wrzucać. Bo wiem, że jak złożę i wrzucę, to od razu mi ktoś zrobi tłumaczenie, więc fajnie, zadawajcie pytania. W takim wypadku postaram się nagrywać jeszcze filmy, podpowiadać, bo to już ostatnie moje tygodnie w Kanadzie. Już odliczam dni do wyjazdu do Europy. No. Także no cóż, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Sorry, że Wam tyle marudziłam. A jak wytrzymaliście do tej pory, to po prostu medal się należy. O Jezu, jak mi wszystko boli. Aniołku, gaszę Cię. Wystudziłeś się trochę. Nie jechałam dzisiaj ostro, więc nawet go jakoś tam specjalnie nie trzeba studzić też w sumie. Jakie to jest piękne. O Boże, jak się człowiek tak cały czas jeździ i na stop się tłucze po tych dziurach. Zresztą jak się jeździ dużo po autostradzie, tak na full, a wykorzystuje się swój czas pracy, to tak samo już po kilku dniach jest zmęczenie materiału. Ja już mam dzisiaj zmęczenie materiału. Już powinnam dzisiaj reset kręcić, ale jak się udało zaoszczędzić godzinę, to po co mam reset kręcić? Jak się stoi, to się nie zarabia, nie? No dobrze. Do widzenia.